Proszę bardzo. I to jest to miejsce, które staraliśmy się zbadać. To jest efekt pracy wczorajszej i dzisiejszej. Student, uczeń. Uczeń liceum. Liceum. Która klasa? Druga. Interesujesz się historią. Tak, ale to też może przez to, że dziadek właśnie był tutaj więziony 3 lata. Dziadek tutaj siedział? Tak, właśnie Pięknie. mówił, że przez cały czas mu wydawało się, że tutaj leżał. Aha. Że tutaj mogło być A pochowanie. jak dziadek to mówił, to jakich słów używał, pamiętasz? Czy on mówił, że leżą pod murem? Właśnie w okolicach jakiejś studni. W okolicach studni, tak powiedział, Tak. tak? Sądzę, że wykorzystali ziemię, a nie wodę do tego, żeby ukryć zwłoki. A jeżeli ziemię, to w jakimś miejscu skrajnym, tak jak tutaj, pod murem, gdzieś na rożniku, w miejscu niedostępnym. Studnia raczej odrzucam, chyba że kiedy wrzuciliby do niej zwłoki partyzantów, to by natychmiast zasypali tą studnię. To wtedy miałoby to sens. W kraju i za granicą. Poszukujemy ludzi, którzy zginęli w walce o naszą niepodległość. Zginęli z rąk Niemców, Sowietów, Ukraińców. Wśród tych, których poszukujemy, są także żołnierze wyklęci. Dla niektórych niezłomni, dla jeszcze innych ostatni rycerze Rzeczypospolitej. To ci, którzy w latach 44-63 walczyli zbrojnie z systemem komunistycznym, systemem politycznym, który po roku 1944 został do Polski przywieziony przez armię sowiecką. Panie Bartku, równo z kamieniami w takim razie, ale nie dalej. Poszukiwanie i identyfikacja ofiar komunizmu to proces wieloetapowy, bazujący na współpracy wielu specjalistów z różnych gałęzi nauki. I tak naprawdę naszej pracy nie zaczynamy na polu cmentarnym, tam gdzie robimy wykopaliska, gdzie przeprowadzamy ekshumację, tylko ta praca zaczyna się już dużo wcześniej. Tak naprawdę cały proces identyfikacji i poszukiwania składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to etap poszukiwań historycznych, poszukiwań archiwalnych. To są żmudne prace, trwające czasami wiele miesięcy, czasami nawet wiele lat, które prowadzone już są przez historyków przede wszystkim. Zdroci mur porosła trawa, cienie pod piwnicy ścianą, w martwym ognie szklana łza. Będą o mnie śpiewać pieśni, wolałabym żyć. Moje imię Inka, wyklęta życia nić. Oglądam się za siebie. Była taką osobą bardzo otwartą, lubiła dużo mówić, rozmawiać. Na pewno była bardzo pozytywną postacią i tak też odbierał ją mój dziadek. Że pani mówi, że była otwarta, to można to też wywnioskować z tych zdjęć, zawsze jest uśmiechnięta. Tak. Widać to po prostu. Mój dziadek za młodu bawił się z Inką i opowiadał, jak niesamowicie wspinała się po drzewach, jaka była szybka, jaka była sprytna, że czasami była szybsza od chłopaków nawet, że uwielbiała bawić się w chowanego i robiła to rewelacyjnie. Wszyscy ją godzinami szukali podobno. Wszędzie tam, gdzie były placówki Urzędu Bezpieczeństwa, wszędzie tam, gdzie działała informacja wojskowa, wszędzie tam, gdzie funkcjonowało, walczyło podziemie zbrojne antykomunistyczne, wszędzie tam, gdzie były więzienia i obozy, wszędzie tam mamy do czynienia z ofiarami. I w każdym z tych miejsc po śmierci człowieka grzebano jego zwłoki w takim miejscu, żeby nikt w przyszłości nie mógł ich odnaleźć.
O jakiej liczbie ofiar mówimy? Ci, którzy stanęli do walki zbrojnej z tym nowym systemem, szacujemy dzisiaj na nie mniej jak 120 do 180 tysięcy ludzi. Co najmniej kilkanaście tysięcy z nich zginęło w walce, zostało zamordowanych, zostało straconych. A miejsc, gdzie komuniści ukryli ich ciał do dzisiaj, ich rodziny i my wszyscy nie znaliśmy. Tę sytuację staramy się zmienić. Zmienić po to, żeby móc ich wszystkich przywrócić naszej pamięci. Nam wszystkim, także rodzinom. Mieliśmy 4 doły do tej pory, mieliśmy przynajmniej 4. Tak. Przynajmniej 4, bo tamte części nie wiadomo od kogo. Dobrze. Czyli mamy 4, 5, 6, 7, 8. W tej chwili. W tej chwili Co najmniej 8. 8. Oglądaj się za siebie. Tam, gdzie dymi mrok, jestem blisko. To ja wszystko znam. To Wiesia. To jest moja siostra Eugenia. To jest mój szwagier Wacław. Tu jest najstarsza z córek Wiesława. Tu jest ta Danusia, o której my mówiliśmy, że ona zginęła. To jest zdjęcie zrobione w Olchówce. Tu Danusia też jest. Powiedz bliskim, zachowałam się jak trzeba. Nie dla medalu, tam już nagród nie potrzeba. W roku 2012-2013, kiedy odnajdujemy szczątki prawie 200 ludzi. Wśród nich jest pan major Zygmunt Szyndzielarz Łupaszko i wielu innych. To wtedy tam na Łączce uwierzyliśmy, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy mogli podjąć ryzyko. Bo to jest ryzyko. Rozpoczęcia prac poszukiwawczych w Gdańsku, takich działań, które mogą doprowadzić do tego, że Inkę odnajdziemy. Materiał w tej sprawie, który pozwolił nam na identyfikację tej kwatery, pochodził od Waldemara Kowalskiego, naszego kolegi historyka z Gdańska, który odnalazł pewien szczególny dokument z roku 46 z września. Wiodącym w całej sprawie okazał się list, jaki zachował się w aktach więziennych Feliksa Selmanowicza, adresowany do Apolonii Selmanowicz, w którym naczelnik informował jego żonę, że jej mąż został stracony w dniu 28 sierpnia 1946 roku i został pochowany na cmentarzu garnizonowym pod numerem tabliczki 137. Ściągamy to, dokumentacja, po udokumentowaniu wyciągamy szalunek. Można było przypuszczać, że została albo pochowana wspólnie z nim w jednej mogile, bo takie praktyki były stosowane, albo została pochowana w grobie obok pod numerem tabliczki 136 albo 138. Pod niewielką powierzchnią ziemi, pod chodnikiem, natrafiono na 2,5 trumny. Po oczyszczeniu tych szczątek, tych kości, jeden ze szkieletów został szybko oceniony jako szkielet mężczyzny w średnim wieku, a takim był Selmanowicz, a drugi jako szkielet należący do młodej, wręcz nastoletniej, prawdopodobnie dziewczyny, co też potwierdzała jeszcze jedna rzecz, w jej uzębieniu był jeden ząb mleczny.
2 lata temu, kiedy przyszło do mnie zaproszenie od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do domu, uwaga, to był list niepolecony, zwykły, a listonosz mi przyniósł, zapukał i wręczył. I to był, słuchajcie, taki pierwszy moment, kiedy ja otwieram i jest tam właśnie zaproszenie na tą uroczystość, która odbyła się 1 marca 2015 roku. Ja wtedy chyba po raz pierwszy poczułam, że to jest coś takiego ważnego, głębszego. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że badając szkielet, badamy tylko pewien wycinek ludzkiego ciała. Jeżeli to jest szkielet, który 60-70 lat leżał w ziemi, on też jest często niekompletny i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, na które byśmy chcieli znać odpowiedź. Szczątki mogą ulec tak dużemu rozkładowi, tak dużemu rozpadowi, że tak de facto nie będziemy w stanie stwierdzić obecności obrażeń postrzałowych, ustalić precyzyjnie wieku, czasem nawet płci. My musimy działać w taki sposób, jakbyśmy podążali tropem mordercy, zabójcy. Musimy próbować odtworzyć jego sposób myślenia, co mógł zrobić, jak mógł postąpić. Szukać poprzez zdjęcia lotnicze, amerykańskie, szkockie, niemieckie, to co robimy w tej chwili. Docieranie do świadków tak, ale nikt z nich dotychczas nie wyjawił nam to, na co czekamy, czyli miejsca pochówku. Te wszystkie informacje, które do nas docierają, są jakby potwierdzeniem tego, co my już wiemy. Mamy tak naprawdę niepowtarzalną szansę zidentyfikować ofiary, bo po pierwsze odnaleźliśmy szczątki, po drugie uzyskaliśmy profile genetyczne, profile DNA ze szczątków. Mamy już 20 profili pełnych ze szczątków, które są narzędziem do dalszej pracy. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, dlatego chcemy od Państwa pobrać materiał do badań genetycznych, co daje szansę na identyfikację osób i na pochówek godny z imieniem i nazwiskiem. Dziś po wielu latach naszej pracy, naszych poszukiwań i efektów tych poszukiwań mamy w Polsce taką oto sytuację, kiedy rodziny uwierzyły w to, że te prace przynoszą konkretny efekt, ale mają też świadomość tego, żeby do tej sytuacji doszło, musi być współpraca z rodzinami. Rodziny muszą pozostawić u nas materiał genetyczny, bez którego nie moglibyśmy zidentyfikować odnajdywanych szczątków. Kilka lat temu wyglądało to inaczej. Dziś, kiedy jedziemy w teren, kiedy ogłaszamy, że poszukujemy rodzin ofiar komunizmu, przychodzi na takie spotkania kilkadziesiąt osób. Ustawiają się przy nas tylko po to, żeby spełnić swój obowiązek z kolei, pozostawić ten materiał genetyczny, bo ci ludzie uwierzyli, że jest to możliwe. Uwierzyli, że jest to możliwe także dzięki temu, co oni zrobią, że nie będą tej swojej tajemnicy i swego bólu nadal trzymali w 4 ścianach własnego mieszkania. Teraz przed nami długa droga, która polega nie tylko na tym, że odnajdziemy ich szczątki, ale także, że będziemy mogli zrzucić z nich tą hańbę, którą komuniści przypisali im poprzez fałszywe wyroki, fałszywe oskarżenia.